Wiadomo, że trzeba talenty mieć, tylko to pytanie właśnie dlaczego, co będziemy w stanie zrobić z talentami, jak będziemy w stanie skonsumować ich potencjał. Twój awans równa się moja śmierć. No więc myślę, że to jest też jedna z barier, którą czasami mentalnie musimy pokonać, żeby ten menadżer zobaczył, że to nie musi się równać jego śmierć. Witajcie w podcaście Go Up. Robimy ten podcast w grupie Odejtyka po to, by stworzyć przestrzeń do rozmowy na temat rozwoju. Rozwoju w wymiarze ludzi, zespołów, jak i całych organizacji. Koncepcja tego podcastu jest taka, by każdy odcinek prowadził inny duet ekspertów, praktyków tematu. I dzisiaj startujemy my. Jak zaproponowano nam poprowadzenie tego odcinka, to naturalnym tematem dla nas obu okazała się retencja talentów. Jest to temat, który jest nam bliski i myślę, że też leży w centrum uwagi wielu naszych klientów. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to 2 słowa o nas. Asiu, na co dzień jesteś konsultantem i trenerem w grupie Odejtyka i pracujesz m.in. z talentami. To prawda, tak? Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że pracowałaś z tysiącami osób w organizacji. Myślę, że zgadzało? Zdecydowanie, tak. Zawsze mówię sobie, że to przeliczę kiedyś w roku, ale jakoś No właśnie. brakuje na to czasu. Może właśnie kiedyś powinniśmy zobaczyć tę skalę. I w naszej współpracy ja z kolei towarzyszę klientom na etapie projektowania rozwiązań rozwojowych i zarządzania nimi w organizacji. Więc nasze role są różne, komplementarne i często wynikają z nich różne perspektywy. I tak sobie pomyślałam, że one skłaniają nas do rozmów i dyskusji na temat tego, co zaproponować klientom, jakie podejście byłoby najlepsze. I dzisiaj w sumie jest bardzo dobra okazja, żeby tę rozmowę poprowadzić na żywo z naszymi słuchaczami i podzielić się nimi przed kamerą. Świetny pomysł. Mam nadzieję, że to będzie miła rozmowa dla nas, ale też z korzyścią dla słuchaczy. Super. To co? To pomyślałam sobie, że zacznijmy od tego, jak lubimy myśleć o talentach i kim de facto jest talent. Jest wiele definicji, wiele różnych podejść i chętnie zapytałabym Ciebie, co Ty myślisz, jak Ty to widzisz? Wiesz co, jak ja lubię myśleć o talentach, myślę, że to mocno ewoluowało wraz z moimi doświadczeniami, bo pewnie gdzieś parę lat temu moje skojarzenia byłyby dość takie pewnie typowe w kierunku, nie wiem, Fryderyk Chopin. Dziś myślę sobie dużo prościej o tym, choć w życiu myślę, że to jest dużo trudniejsze, że talent w organizacji to przede wszystkim ktoś, kto chce się rozwijać, kto chce pracować i kto jest świadomy tego, co dla niego jest ważne, czyli ma gotowość podążać za tym, czego potrzebuje organizacja, ale też robi to w zgodzie ze sobą, czyli z takimi bliskimi sobie wartościami. I chyba w tym przede wszystkim upatruję talent, jako oczywiście potencjał, predyspozycje, ale na to nakierowane, na biznes, organizacji, ale też własną wartość osobistą. I od razu widzisz, pomyślałam, że Ty od razu myślisz o osobie. Oczywiście osadziłaś to w kontekście organizacji, bardzo mi się to podoba, bo myślę podobnie, a moje pierwsze myślenie było takie, że zaczęłabym od organizacji, czyli po co organizacji talenty, prawda? No bo wiadomo, że trzeba talenty mieć, tylko to pytanie właśnie dlaczego, co będziemy w stanie zrobić z talentami, jak będziemy w stanie skonsumować ich potencjał, zawsze jakoś leży w centrum mojej uwagi. I ja sobie o talentach myślę w taki sposób, że to są osoby, które mają te kompetencje, które w danym momencie istotnie wpływają na to, czy organizacja jest w stanie zrealizować swoje cele biznesowe, czy nie. Czyli powiedziałabym, że talentów mamy wiele osób, prawda, o wysokim potencjale, o takiej gotowości do rozwoju, ale nie każdy talent będzie znajdował swoją przestrzeń do rozwoju, do wzrostu w określonej organizacji i nie każda organizacja będzie zainteresowana być może tymi samymi talentami, tymi samymi osobami, więc taka zbieżność tego, żeby myśleć w kategoriach, chcemy mieć osoby, które są gotowe osiągać ponadprzeciętne rezultaty, ale wiemy, dlaczego
te konkretne osoby i dlaczego te konkretne kompetencje chcemy rozwijać. To jest taki mój punkt startu, jak zaczynam myśleć o talentach. No tak, to jest bardzo ciekawe, bo ty rzeczywiście jesteś bliżej klientów i myślę, że w wielu programach talentowych, które wspólnie tworzymy, ty jesteś na początku procesu, czyli myślimy sobie a po co, a kogo. Ja już bardziej uczestniczę w tym od strony właśnie spotykania tychże talentów, co jest też niesamowitym doświadczeniem, bo można od nich pewnej energii zaczerpnąć, to jest zawsze też budujące mnie. I myślę o tym, że to jest rzeczywiście wyzwanie, bo zobacz, z jednej strony mamy duże potrzeby organizacji. Ja myślę sobie, że nawet talent to ten, kto wspiera strategię tak naprawdę, tą na ten moment, tu gdzie jesteśmy, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że ten talent musi znaleźć w tym coś dla siebie, prawda? Czyli jest wiele pytań, myślę, które stawia sobie organizacja, ale też wiele pytań, które ma taka osoba, która została nazwana talentem. No bo czy to oznacza teraz, że chociażby, nie wiem, mam czekać na super propozycję i teraz jestem gwiazdą, czy tak naprawdę ja mam robić coś, czego oczekuje organizacja, chociażby ta strategia, o której mówimy, czy te kluczowe cele, więc myślę, że to jest faktycznie duże wyzwanie dla obu stron. No właśnie i dotknąłeś ciekawego tematu, a mianowicie tego, jakie są potrzeby osób o wysokim potencjale, co im, bym powiedziała, gra w sercu, co jest dla nich ważne, co ich wewnętrznie motywuje, prawda? Ale też jakie są potrzeby organizacji, bo mamy tutaj te dwie perspektywy, tak? Organizacja i osoba. I jak ty myślisz, czy te potrzeby mogą znaleźć wspólny mianownik? Jeżeli tak, to jak? Ja powiem, że one muszą znaleźć wspólny mianownik, jeżeli my chcemy, żeby wszelkie programy talentowe przynosiły faktycznie zwrot z tej inwestycji, bo jak się ze sobą nie spotykają, to myślę, że materializują się takie ryzyka pod tytułem mamy rozbudzone potrzeby ludzi, którzy czują się wyjątkowi, którzy znają swoją wartość. Co więcej, jako organizacja często zainwestowaliśmy w rozwój kompetencji, więc oni są często gotowi pójść w świat. A z drugiej strony, jako organizacja, ponieśliśmy konkretne też nakłady z tym związane. Więc ja myślę sobie, że to jest taki must have, żeby to się spotkało. Natomiast jak? Oczywiście jest to już trudniejsze pytanie, ale odpowiedź, myślę sobie, sprowadza się głównie do dialogu. I upatruję tu nadrzędną rolę menedżerów tychże osób, które są talentami, a nawet powiedziałabym zaangażowanie zarządu, top managementu, w to, żeby te osoby, które przejdą program talentowy, znalazły sobie taką rolę w organizacji, która pożenie oba interesy, i ten organizacyjny, i ten indywidualny. Więc powiedziałabym w prosty sposób dialog, rozmowa na ten temat od samego początku, po nawet powiedziałabym finał programu talentowego, czyli kiedy myślimy sobie o tym, a co dalej, program się skończył i co. I myślę sobie, że w dialogu znajduję przede wszystkim rozwiązanie. No, to twoje myślenie jest mi bliskie. Oczywiście myślę sobie, że dialog jest niezbędny do tego, żeby w ogóle się spotkać i zacząć się kontraktować na jakieś rozwiązania. Ja natomiast sobie myślę, że tak bym poszła krok wstecz w tej naszej rozmowie, bo często jak rozmawiamy z klientami, to widzę tą perspektywę znowu organizacyjną, że oczywiście jest tam potrzebny talent, który będzie gotowy podjąć nowe wyzwania, który będzie rozumiał, jak działa nasza organizacja, będzie miał odwagę, gotowość, prawda, do wielu niestandardowych, bym powiedziała, działań, projektów, a jednocześnie ta osoba często w sobie toczy taką wewnętrzną walkę dotyczącą tego, co mnie drive'uje. Oprócz tego oczywiście, jakie wyzwania stawia przede mną organizacja i co widzę, że jest ważne, ale ten aspekt, co mnie drive'uje, co jest dla mnie jakimś źródłem znaczenia, co powoduje, że czuję spójność pomiędzy tym, jaki jestem, kim jestem i jak to się odzwierciedla w moim życiu zawodowym. To jest taki ważny aspekt, który często jest pomijany, bo biznes lubi cele, rezultaty, lubi osiągnięcia i dzięki temu oczywiście też jest taki efektywny. Ale w tym wszystkim ten człowiek, który często jest gotowy i zdolny do tego, żeby mieć te osiągnięcia, ma w sobie być może jakąś taką perspektywę, że ten jego potencjał może mógłby być realizowany inaczej, może już jest czas na jakiś kolejny nowy etap i sobie myślę, że to bycie w dialogu, o którym ty powiedziałaś, uwzględnia też tą taką stałą perspektywę aktualizowania tego, co jest potencjałem osób, prawda, talentów i jak to się spotyka z tymi celami biznesowymi, że to jest jakiś stały proces, oprócz tych programów talentowych, które się wydarzają,
to jest to coś ciągłego, co się ciągle aktualizuje i co de facto daje takie stabilne, bym powiedziała, fundamenty zaangażowania i tych rezultatów ponadprzeciętnych, które mają talenty. Więc tak sobie myślę, że świat organizacyjny często być może nie zwraca tak dużej uwagi na to wnętrze, na tą wewnętrzną energię, która jest tutaj niezbędna w ogóle do tego, żeby ten mianownik pomiędzy organizacją a talentami się znalazł. Jak ty to widzisz, jak pracujesz na sali z ludźmi? Okej. Bardzo ważny aspekt, myślę, z punktu widzenia zarówno organizacyjnego, jak i jednostki, która jest centrum, czyli talentu. Pociągnę najpierw ten wątek, który ty poruszysz, czy organizacyjny. Myślę sobie, że to jest ogromna praca do wykonania przed jakimkolwiek programem talentowym, żeby organizacja zrozumiała, że nie da się tak naprawdę wykorzystać potencjału, jeśli to nie będzie potencjał taki od wewnątrz. Czyli jeżeli organizacja nie będzie gotowa na to, że ten człowiek po programie talentowym przyjdzie i powie, mam taki pomysł, mam takie potrzeby, ponegocjujmy, to prawdopodobnie zakończy się to nie do końca tym, co byśmy chcieli. Ale z perspektywy jednostki myślę, że to jest często przełom takiej pracy indywidualnej, gdzie ludzie, umówmy się, nie mają w nawyku tak bardzo przyglądać się temu, co w nich w środku. Oni to robią często po pracy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, jak dużo ludzie potrafią robić po pracy. Mnie wciąż to zaskakuje, co słyszę, że w czasie wolnym ostatnio spotkałam człowieka, który prowadzi jakiś dom opieki dla dzieci. Ja sobie myślę, kiedy, jaką energią. Ktoś tam hoduje drzewa w doniczce i przycina im korzenie systematycznie i ma energię i czas i uwaga, nikt mu za to ekstra nie płaci. I myślę sobie, że to są takie rzeczy, że jak ja znajdę w sobie coś, co jest faktycznie tym driverem, o którym mówisz, to ja naprawdę niewiele więcej potrzebuję. Tylko trudność polega na tym, żeby w organizacjach o tym nie rozmawiamy. Mówimy, jakie są cele i jak je osiągnąć. Więc myślę sobie, że z perspektywy jednostki to jest początek pracy właśnie na tym skoncentrowany. Czyli czy to, co ja robię teraz, w ogóle daje mi szansę realizować mój potencjał, a w ogóle czego znam. Czy ja się nad tym zastanawiam? To są takie pytania, ludzie czasem się dziwnie na mnie patrzą, jak ja mówię, a co ty lubisz robić? No ale po pracy czy w pracy? Nie, w pracy. Aha, to trudne pytanie. I myślę sobie, że od tego warto zacząć, żeby zadać sobie takie pytanie, co dla mnie jest źródłem motywacji, co ja lubię i na ile moja rola dziś pozwala mi w pełni to wykorzystywać. Bo jeżeli nie, to nie oznacza, że od razu mam rzucać papierami i uciekać, bo to jest jedna z obaw każdego programu talentowego. Ale zadać sobie pytanie, czy właśnie dialog na ten temat w organizacji nie pozwoliłby nam stworzyć czegoś nowego, co zabezpieczy potrzeby i interesy obu stron. Dotknęłaś takiego wątku dotyczącego obaw związanych z programami talentowymi i pomyślałam sobie, że to rzeczywiście jest taka moja też rzeczywistość, że jak klienci do nas zwracają się z taką prośbą, żeby wspólnie zaprojektować program talentowy właśnie, to oprócz tego entuzjazmu i oczekiwań związanych z tym, czym ten program się zakończy, pojawiają się właśnie też takie obawy, czy my jako organizacja jesteśmy gotowi skonsumować ten sukces tego programu i zapewnić talentom przestrzeń do tego, żeby oni mogli się rozwijać i ten swój wewnętrzny potencjał zamanifestować. Ja to nawet lubię nazywać taką metaforą zamkniętej szuflady, czyli klient obawia się otworzenia tej szuflady, w której zaproponuje ludziom spojrzenie na siebie, na swoje kompetencje, na swoją wewnętrzną motywację, o której dużo mówiliśmy, po to, żeby właśnie ktoś mógł zidentyfikować swój kolejny krok, tak, swoją kolejną nową wersję, tak bym to powiedziała, która nomen omen jest niezbędna talentom, bo to właśnie jest takim ich, prawda, celem, aspiracją zawodową. I ta szuflada tak nie wiadomo, czy ją otworzyć, czy nie otworzyć. Jak otworzy, to może stracę najbardziej utalentowanych pracowników, którzy właśnie gwarantują mi gotowość do tego, żeby te moje cele osiągać, ale jak jej nie otworzę, to de facto już w pewien sposób ich straciłem, bo nie zapewniam im tego środowiska, które jest im potrzebne. I co tu zrobić? Otworzyć tą szufladę, czy nie otworzyć? Jak ty myślisz? A tak, właśnie. Kto jest mądry i nam podpowie, prawda? Chyba najgorsze, co może zrobić, to na wpół ją otworzyć, tak bym powiedziała. A to niestety myślę, że zdarza się, że z tych obaw tak sobie myślimy, wiemy, że zamknąć źle, a to chociaż uchylmy. Czyli zaczynamy robić jakieś takie na wpół rozwiązania, które myślę sobie są o tyle trudne, że rozbudzamy oczekiwania, rozbudzamy nadzieję, ale potem na końcu mówimy, dobra, już dalej tej szuflady nie pociągniemy, bo nie mamy różnych rzeczy.
I myślę sobie, że ja jestem za tym, że otwierajmy. Dlaczego? Bo to ty mówisz o otwieranej szufladzie, ja zawsze mam takie skojarzenie dzieci, które się chowają pod tytułem zasłaniają sobie twarz i myślą, że ich nie widać. Ja myślę, że w organizacji jest podobnie, że jak udajemy, że nie ma czegoś, to nie istnieje. A myślę sobie, że ludzie, którzy mają potencjał, oni go mają i oni to czują i czasami ten potencjał realizują po prostu poza organizacją. A to, że my o tym z nimi nie rozmawiamy, nie oznacza, że nie tracimy jakiejś energii. Wręcz odwrotnie. Myślę sobie, że poziom takiego życia od piątku do piątku, które myślę sobie w Polsce jest dość bliskie, piątek, piąteczek, piątunio, no skąd się co się wzięło, że my się tak trochę w firmie czasami zamrażamy. Od wolnego do wolnego, od wakacji do wakacji, czy choćby do weekendu. Dlaczego? Dlatego, że tam się nie realizujemy. Że my się realizujemy właśnie w tym wolnym czasie. Więc ja zmierzam do tego, że uważam, że otwierajmy szuflady, oczywiście w sposób uporządkowany, nie pod wpływem entuzjazmu chwili, tylko zróbmy z tego coś, co ma sens, co ma początek, co ma koniec, proces, ale uchylajmy te szuflady, zapraszajmy ludzi do tego, bo inaczej ten potencjał po prostu obserwujemy w postaci frustracji, demotywacji i szukamy, jak tu, tak, prawda, zbudować motywację, kiedy ta motywacja jest tak naprawdę ściśnięta i gdybyśmy dali jej ujście, to zobaczylibyśmy nie jeden wspaniały rezultat. Ale myślę, że automatycznie tu przechodzimy do takiego zagadnienia, które jest kolejnym ryzykiem i taką trudnością mentalną w mojej opinii, a mianowicie to, czy my w ogóle wierzymy, że motywacja wewnętrzna wystarczy. Czy my nie jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że przecież muszą być bonusy, musi być podwyżka, że nawet jak zobaczymy, że faktycznie ludzie, prawda, ożyli, oni chcą, to gdzieś w tyle jest taki lęk, no i zaraz przyjdą, prawda, i powiedzą za ile. Bo myślę sobie, że to jest taka duża mentalna bariera. Nie wiem, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy. Wiesz co, od razu mi się przypominają takie case'y, przykłady osób, które były w organizacjach naszych klientów takie ponadprzeciętne, natomiast czuły, że brakuje im czegoś zewnętrznego, tak, w sensie większych możliwości rozwoju, być może też wyższego wynagrodzenia, że czuły, że ten ich potencjał nie koreluje z tym, co organizacja im zapewnia. I słuchaj, to było dla mnie takie bardzo przełomowe, jak po jednym z warsztatów szefowa sprzedaży powiedziała, że dawała sobie ostatnią szansę na to, że albo coś się wydarzy na tym warsztacie, albo ona już odchodzi z tej organizacji, bo się czuje po prostu zbyt ściśnięta i że ten jej wkład nie równa się temu, co ona wyciąga, już tak mówiąc w skrócie. I w czasie tego warsztatu, gdzie wiesz, my pracujemy, lubimy pracować bardzo na autorefleksji, na takim wewnętrznym kompasie, na tym, żeby lepiej zrozumieć siebie, jakie ja mam cele indywidualne, jak to się mieści w mojej organizacji, w rynku pracy, jak to się mieści w etapie mojego życia, prawda? Bierzemy te wszystkie aspekty pod uwagę, co chyba nie jest takie oczywiste, tak sobie wyobrażam, jako taka znana, standardowa metoda pracy z rozwojem talentów. No i ta szefowa sprzedaży, do której teraz wracam, ona po tym warsztacie odkryła, że zamiast myśleć na temat tego, co ja mogę od tej organizacji wziąć, co ja oczekuję, czego nie ma, co było jakoś lepiej lub gorzej zwerbalizowane, ona lepiej zrozumiała, co ona chce robić. I zamiast zrobić taki, bym powiedziała, typowy krok, który jest trochę skrótem myślowym, czyli nie czuję się tu okej, nie mogę się tu dalej rozwijać, zmieniam pracę, to ona jak zrozumiała, co jest dla niej ważne, to po prostu wyszła z tą propozycją do organizacji i powiedziała, czym ona chce się zajmować. I to się udało. Przekonfigurowała swoją rolę, nadal pozostała w sprzedaży, ale ta rola była takim odzwierciedleniem tego, kim ona jest. I myślę sobie, że dużo trudniej byłoby to osiągnąć w firmie zewnętrznej, gdzie jeszcze tak dobrze się nie znasz, nie znasz tak dobrze organizacji, więc ona de facto z takiego podejścia zewnętrznego wyszła z takim podejściem, ja proponuję. I to się udało, powiem ci. I myślę sobie, że to jest ciekawa historia, bo ona obrazuje, że my mamy wpływ i my możemy kształtować swoje życie. A szczególnie myślę, może to inspirować właśnie talenty, bo to są osoby, które często potrzebują autonomii, potrzebują takich warunków do osiągania mistrzostwa, ale no, tego nie znajdują. I to mnie prowadzi do takiego pytania, wiesz, kto jest odpowiedzialny za rozpoznawanie tego potencjału w ludziach? Czy to ludzie sami są odpowiedzialni, czy to organizacja powinna była rozpoznać ten potencjał? I
Moja odpowiedź raczej prowadzi do tego, że to my jako ludzie jesteśmy za to odpowiedzialni, a organizacje, jak już my będziemy wiedzieć, co jest nam potrzebne, stworzą nam środowisko do tego, tak zaryzykują. I myślę, że będą skłonne zaryzykować. To, co powiedziałaś z perspektywy odpowiedzialności, ja bardzo podobnie jak ty, Marcelina, widzę, czyli że na pewno odpowiedzialność większa jest w nas. Jednocześnie myślę sobie, że dojście do tego wniosku, nawet jak się jest talentem, często zabiera trochę czasu. Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia w głowie, takie blokery, bym powiedziała, myślenia, że raczej ludziom się odpala w pierwszej kolejności to takie myślenie, będzie moje 5 minut. I raczej to nastawienie na branie, czyli co mi teraz organizacja zaproponuje. I sporo mam takich obserwacji, że w pewnym momencie ktoś, kto przychodzi w takim nastawieniu, choćby na pierwsze spotkanie w programie, raptem zaczyna myśleć, jak ty mówisz, czyli to nie jest o tym, co mi dacie, tylko co ja mam do zaoferowania i jak my to ułożymy. Trochę będzie nawet tak negocjacyjnie. Natomiast skąd to się bierze? No pewnie choćby z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że to nie jest naturalne myślenie, ani dla organizacji, ani dla pracownika. Raczej myślimy o gonieniu wyników i o tym, że jak to zrobić, żeby one były jeszcze większe. I to, o czym wcześniej mówiłaś, czyli od tej pani dyrektor, która była właściwie o krok od rezygnacji z pracy i jaki wielki potencjał organizacja by straciła, myślę, że jest bardzo też bliskie ludziom, którzy raptem słyszą, zapraszamy do programu talentowego, jesteś hypo, że pojawia się w głowie taka myśl, może to jest ten moment, że ja teraz się wzmocnię i sobie gdzieś pójdę, bo właściwie część tych osób jest na rozdrożu i przed pewną decyzją. I to, co jest pewnie wtedy moją rolą, czy każdej osoby, która ma szansę pracować z talentem, pokazać tej osobie tak uczciwie, zawsze jest takie wyjście. Tylko czy ty na pewno na to jesteś gotowy, gotowa? Czy rewolucja to jest najlepsze, co możesz dla siebie zrobić? Bo pamiętaj, że to będzie bardzo dużo kosztowało. Że ten moment warto traktować jako właśnie taki moment, kiedy obie strony, czyli i organizacja, i talent, mogą coś dla siebie dobrego wypracować, a gdzieś ten moment odejścia, on zawsze wisi w powietrzu, zawsze to się może zdarzyć. Natomiast to jest też jakby sztuka pokazania ludziom, że to nie musi być najbardziej opłacalne. To, co ty mówiłaś, tak pójść, rzucić wszystko i niech mnie rynek, prawda, przywita. Natomiast pewnie to jest częsta obawa, z którą ty się spotykasz, kiedy jest decyzja, bądź jej nie ma o programie talentowym. Jak ty sobie z tym radzisz, żeby jednak odpalać te programy? Co przekonuje według ciebie organizację? Wiesz co, ja sobie w ogóle pomyślałam teraz na fali tego, co powiedziałaś, że de facto, chyba nawet wcześniej o tym tak nie myślałam, mam takie 3 punkty w głowie, które mogłyby podsumować właśnie to, o czym my rozmawiamy, jak organizacja, prawda, chce zrealizować taki program talentowy, bo jest oczywiście takie znane powiedzenie u nas w firmie, że my nie tylko doradzamy, ale też odradzamy. I myślę sobie, że to jest takie fair, że rzeczy mają swój czas i program talentowy też ma swój czas. I dobrze jest go zrobić w organizacji wtedy, kiedy to jest ten czas, tak? I teraz te 3 punkty, o których chyba powiedziałam, wiesz co, to one mi chyba zawsze przyświecają w takich rozmowach, bo myślę sobie, że gotowa musi być organizacja, czyli gotowa na to otworzenie tej szuflady, o której rozmawialiśmy. Gotowi muszą być menadżerowie, którzy potem są takim bezpośrednim odbiorcą korzyści, które ten program talentowy przynosi. Mówię menadżerowie w takim kontekście przełożeni osób, prawda, którzy są w tym programie talentowym, ale ci przełożeni są też nie tylko tym odbiorcą korzyści, ale są też i odbiorcą tych właśnie kwestii, które mogą wyjść na wierzch, prawda, że ktoś będzie chciał przekalibrować swoją rolę, że ktoś jest bardziej świadomy już po tym programie, co by chciał robić, jak to by chciał robić i czy ten przełożony będzie w stanie zagospodarować to, stworzyć takie projekty, tak tą rolę dopasować, żeby ta osoba, prawda, po programie talentowym czuła, że okej, to jest ten efekt, to jest ten produkt tej mojej też intensywnej pracy. No i oczywiście, żeby ten przełożony wykorzystał ten moment, tą trampolinę też, prawda, do tego, żeby jego zespół mógł wzrastać. No i na końcu ten 3 punkt to jest ta osoba, tak, czyli ten talent, czy on będzie gotowy do takiej pracy na sobie. Bo często jest tak, że w organizacjach właśnie, też o tym dzisiaj rozmawiałyśmy, skupiamy się na tym, co jest ode mnie oczekiwane.
A to, o czym powiedziałaś o tych blokerach, czyli czy ja jestem w stanie na sobie popracować, na swojej motywacji tak szczerze, otwarcie, prawda? Bo jeżeli nie jestem, to też być może to nie jest jeszcze taki moment, w którym ja będę w stanie z tego programu wziąć. Więc mi się takie 3 punkty zawsze w głowie, jak widzisz, manifestują. I w czasie naszej rozmowy sobie to uświadomiłam, że w pewien sposób w dialogu z klientem oczywiście się odbijamy. Czy te 3 elementy są? Gotowość organizacji, przełożonych i talentów, a jeżeli nie, na którymś miejscu, to co możemy zrobić, żeby tą gotowość uzyskać? Być może też w ramach naszej współpracy. A widzisz, no i pewnie to nie jest tak, że ta rozmowa cię tu uświadomiła, bo tak sobie myślę, zobacz, myślę, że skoro tak myślisz, tak pracujesz z klientami, to dlatego takie talenty ja potem spotykam, bo rzeczywiście jak sobie myślę, te nasze programy są dojrzałe, bo mi to z kolei takie słowo się nasuwa, kiedy słucham ciebie o tych 3 punktach. Potrzebna jest dojrzałość wszystkich 3 jakby tych elementów. Natomiast ja z tego wszystkiego chyba bym podbiła temat menedżerów, w sensie przełożonych, bo myślę sobie, że wielu z nich jest niegotowych. Czyli, że pewnie w tych programach dobrze, kiedy zaszywamy wsparcie też dla nich. Bo zdarza mi się widzieć, a nawet kiedyś słyszałam, jeden z uczestników programu podzielił się, że jego szef ma taką tabliczkę na drzwiach, która brzmi mniej więcej tak: twój awans równa się moja śmierć. No więc myślę, że to jest też jedna z barier, którą czasami mentalnie musimy pokonać, żeby ten menadżer zobaczył, że to nie musi się równać jego śmierć, a dla niego to też może być coś ciekawego, rozwojowego. Więc ja podpisuję się pod wszystkimi 3 z takim akcentem na menedżerów faktycznie jako dźwigniowe role niejednego programu talentowego. I teraz sobie pomyślałam, że ten temat roli menedżera i w jaki sposób on wpływa na zespół, jak może aktywować energię zespołu, jest takim ciekawym tematem, który możemy poruszyć w kolejnej naszej rozmowie. Myślę, że to świetny pomysł. Ja z ogromną przyjemnością porozmawiam chętnie. A jeśli wy jesteście ciekawi ciągu dalszego, to serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu Go Up. Możecie nas śledzić także na YouTube, na kanale Grupa Odejtyka, na Spotify. Jeśli nie chcecie przegapiać odcinków, to zachęcamy do subskrypcji.